To były eliminacje do jednego z tych wokalnych telewizyjnych talent show. Program był bardzo popularny, dlatego na casting przyszły tysiące pełnych nadziei i zdolnych młodych ludzi. Wśród nich był on, bohater mojej opowieści. Miał numer 08042. Luźny t-shirt, spodnie 3/4, tenisówki, ciężkie, źle dobrane okulary, okrągła, wyrazista twarz i nieśmiały uśmiech. Czekał oparty o keyboard. Obok niego stała torba z pomarańczami. Wyjmował z niej jedną po drugiej, obracał w dłoniach, obierał palcami i zjadał. Do kamery powiedział, że kiedy tak czeka, nie może powstrzymać się od jedzenia i tak. Zjadł już bardzo wiele pomarańczy. Wreszcie nadeszła jego kolej. Kiedy wszedł, wydawał się trochę zdezorientowany i zagubiony. Ukłonił się niezręcznie. Przed nim było jury, 3 ludzi. 2 z nich nie wyróżniało się niczym szczególnym, ale była tam również ona, bardzo sławna, mega gwiazda. Miała bladą twarz bez uśmiechu. Czarne oczy, które zdawały się przewiercać na wylot. Gładkie czarne włosy, prostą czarną sukienkę bez biżuterii. Jedynie na dłoniach czarne orientalne ozdoby. Była bardzo piękna i trochę straszna. Prawdziwa czarna królowa. Nieoczekiwanie uśmiechnęła się do chłopaka i zaczęła zadawać mu pytania miłym, ciepłym głosem. Pytania były typowe, ale odpowiedzi chłopaka niekoniecznie. Dlaczego tu jesteś? Dlaczego tu jestem? Pomyślałem, że to może być zabawne i dlatego przyszedłem. A co nam zaśpiewasz? Co zaśpiewam? Zaśpiewam moją własną kompozycję. Ale ona nie ma tytułu, ani nie ma tekstu. Wiem, że to może wydawać się trochę dziwne. Nie szkodzi. Moje piosenki też takie są. Ale żeby wszystko dobrze wyrazić, będę musiał użyć specjalnego marsjańskiego języka. W porządku. Zaczynaj. Chłopak zaczął grać. Prawą rękę oparł na krawędzi krzesła, lewą położył na klawiaturze. Grał 2 naprzemienne akordy, mol i dur, w jednostajnym rytmie. Zaczął śpiewać. Przerwano mu po 30 sekundach. Kobieta, która siedziała obok czarnej królowej, zapytała: czy u ciebie wszystko w porządku? Tak. Ale w życiu? Czy w życiu u ciebie wszystko w porządku? Czy jesteś szczęśliwy? Tak, jestem szczęśliwy. To dlaczego przyniosłeś nam taką piosenkę? Co spowodowało, że ją skomponowałeś? Jaka była twoja inspiracja? Chłopak wydawał się trochę zawstydzony, ale odpowiedział: ja czasami długo nie wychodzę z domu. Zamykam się, zasłaniam okna i tak siedzę w ciszy i w samotności. I kiedy pisałem tę piosenkę, to wtedy nie wychodziłem ponad 2 tygodnie i to była moja inspiracja. Kobieta chciała jeszcze o coś zapytać, ale wtedy weszła jej w słowo czarna królowa. Twoja muzyka wydaje mi się bardzo interesująca. Naprawdę? Ucieszył się chłopak, a pozostali jurorzy popatrzyli na nią zdziwieni. Tak, bardzo interesująca. Chciałabym usłyszeć twoją piosenkę do końca. Czy możesz kontynuować? Chłopak zaczął dokładnie w tym miejscu, w którym mu przerwano. Prawa ręka na krawędzi krzesła, lewa na klawiaturze, 2 naprzemienne akordy, mol i dur w jednostajnym rytmie. Śpiewał jakąś dziwną, bolesną wokalizę, w której szept przechodził w jęk, w łkanie, a łkanie w krzyk. Było to dziwne, a właściwie dziwaczne. Szorskie, nieprzyjemne, ale w jakiś sposób poruszające. W pewnej chwili prawa dłoń chłopaka uniosła się i zatańczyła wokół twarzy.
Czarna królowa nie odrywała od niego oczu. Słuchała bardzo uważnie. Kiedy skończył, zaczęła mówić. Kiedy piszesz, zamykasz się w domu na wiele godzin. Czas przestaje dla ciebie istnieć. Nie liczy się głód ani zmęczenie. Im dłużej pracujesz, tym bardziej czujesz się podekscytowany i szczęśliwy. Nie możesz przestać, dopóki nie skończysz. Tak, ale skąd o tym wiesz? Twój pokój jest pusty, nie ma w nim niczego, co by cię rozpraszało. Łóżko, biurko, komputer, pianino, tylko to, co niezbędne do pracy. Tak, ale skąd o tym wiesz? Kiedy wreszcie kończysz i wychodzisz z domu, świat wydaje ci się nierealny. Wszystko przepływa wokół ciebie i poprzez ciebie. A kiedy ludzie patrzą ci w oczy i widzą twoje zachowanie, myślą, że jesteś nie do końca normalny. Tak, ale skąd o tym wiesz? Skąd o tym wiem? Wiem, ponieważ sama taka jestem. Jestem starsza od ciebie i dużo bardziej doświadczona, ale moje serce czuje dokładnie tak jak twoje. Chciałabym zaśpiewać razem z tobą twoją piosenkę. Czy możesz ją zagrać jeszcze raz? Chłopak zagrał. Prawa ręka na krawędzi krzesła, lewa na klawiaturze. 2 naprzemienne akordy w jednostajnym rytmie. Kiedy grał, nie odrywał oczu od Czarnej Królowej, a ona śpiewała piękną, magiczną wokalizę. Wyśpiewała w niej siebie i wyśpiewała jego. W pewnej chwili jej dłonie uniosły się i popłynęły za muzyką. Chłopak dołączył do niej najpierw nieśmiało, potem coraz pewniej. A kiedy ich głosy splotły się, było w tym coś niezwykłego, mistycznego. Kiedy skończyli, zapadła cisza. Ja naprawdę cię lubię. Zacinając się, powiedział chłopak. Ja też naprawdę cię lubię. Roześmiała się Czarna Królowa. A potem chłopak dostał się do programu. A potem chłopak wygrał ten program. 5 lat później piękny młody mężczyzna o nieco elfiej urodzie i zręcznych kocich ruchach stał na ogromnej scenie na największym stadionie w kraju. Grał swój doroczny solowy koncert. Przed nim było morze świateł, a nad nim, tam gdzie korona stadionu łączy się z horyzontem, morze gwiazd. W pewnej chwili mężczyzna podszedł do fortepianu. Usiadł i zaczął grać. A kiedy grał, wtedy wszyscy zgromadzeni na stadionie, 90 000 ludzi zaczęło śpiewać jego piosenkę. Śpiewali dla niego, a on roześmiał się i grał. Dla nich grał. Dlaczego opowiedziałam wam tę historię? Myślę sobie, że każdy z nas czasem może być takim czarnym królem albo czarną królową. Dobrze jest pamiętać, że to tylko od nas zależy, czy jakaś zbłąkana mała iskierka wzniesie się ponad horyzont, zamieni w gwiazdę i zaświeci pełnym blaskiem.